Hoia Baciu to las położony w rumuńskiej Transylwanii znanej z postaci Drakuli. Las znany z tego, że jest najbardziej nawiedzony na świecie. W Hoia Baciu ma dochodzić do licznych manifestacji nadprzyrodzonej mocy. Pomiędzy drzewami przenikają cienie i ukazują się ludzkie twarze. Niektórzy znikają tutaj bezpowrotnie, a drzewa są nienaturalnie powyginane. To tylko kawałek z legend, którymi owiane jest to miejsce, ale istnieją inne, równie straszne, lecz namacalne historie. W Hoia Baciu występują dziwne, niezalesione kręgi pozbawione drzew. Widywane są świetlne orby. Niektórzy postradali tutaj zmysły, a znowu inni odprawiają tutaj pogańskie rytuały. Wybraliśmy się w to miejsce, aby sprawdzić, co tak naprawdę kryje ten przeklęty las i przekonać się o tym na własnej skórze. Tym bardziej, że wielu z Was chciało zobaczyć Hoia Baciu naszymi oczami. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego odwiedzamy to przeklęte miejsce za dnia, a nie nocą, tak jak zwykle. A to dlatego, że do dziwnych zjawisk dochodziło właśnie rankiem. Tam za mną w tle widać już wejście do lasu i pierwsze miejsce, do którego idziemy, a mianowicie jest to takie koło, gdzie podobno wylądowało UFO i nic tam nie rośnie. I to najlepsze, że w ogóle biolodzy nie są w stanie powiedzieć, co to mogło być, co jest przyczyną tego, że tam jest taka jałowa ziemia i nic dookoła tego nie rośnie. Podobno najbardziej nawiedzony las na świecie, czy nawet czy tam w Europie, więc raczej jeżeli tak jest, to pora dnia nie ma znaczenia. Zgadza się. Ciekawe w ogóle, jak będzie później działać sprzęt elektroniczny, bo podobno on tutaj No właśnie przestaje działać. jedna z historii opowiadających o tym miejscu mówi, że sprzęt dostaje fiskacji, a wręcz wyłącza się. Tam mamy wejście. Pewnie zastanawiacie się, skąd się wzięła nazwa Hoia Baciu. Baciu, przekładając na rumuński, oznacza pasterza. A jak widzieliście wcześniej, dookoła tego lasu jest wielu pasterzy, właśnie ze swoimi baranami i owcami. A sama legenda głosi, że pasterz, który zapędził się tutaj do tego lasu, wszedł, już nigdy nie wyszedł, nikt go nie znalazł. Szukali go, ale nie znaleźli nawet jego ciała. I nie wiadomo, co się z nim stało. Ej, czajcie, to jest następna, może nie z legend, tylko z rzeczy, które tutaj mają miejsce. Powykręcane i powychylane drzewa, widzicie? Dopiero co wyszliśmy, a już jest pierwsze. Jak widzieliśmy, Jak na Duchnej Drodze. Na Duchnej Drodze było bardzo podobnie. zresztą jak widzieliśmy zdjęcia z tego lasu, to one ciągiem szły, że było kilkanaście Kilka drzew. było takich drzew. No, chodźmy, wejdźmy głębiej, może tam coś będzie. Można zaobserwować, że zagęszczenie tego lasu tutaj już jest dużo rzadsze. Drzewa są powyginane, a za chwilę jest polana. Zgodnie z legendą tego kręgu pilnują dzieci. Podobno jest to portal do innego wymiaru, którego na rogach, ta polana już jest tam za nami, jak chłopaki idą, którego na rogach, znaczy jakby na obwodzie, chronią dzieci. Dzieci, które zostały podobno kiedyś, że tak powiem, pochłonięte przez ten las i nigdy nie oddane. Jest historia jednej takiej 5-letniej dziewczynki, ale później opowiemy wam o niej. Właśnie jedna z legend opowiada, że dużo osób, które wchodzi do tego lasu, dziwnym trafem znajduje się w zupełnie innej jego części, nie wiedząc jak tam doszło i tak jakby teleportując się z miejsca na miejsce. W tym miejscu właśnie, na tym całym obszarze mają dziać się dziwne zjawiska, jak chociażby gubienie orientacji, czy niedziałające kompasy. Wiecie co bym chciał zrobić? Sprawdzić, czy rzeczywiście i my pogubimy orientację w tym lesie. Każdy z nas pójdzie w innym kierunku. Sądzę, że po prostu po 10 minutach postaramy się tutaj. Umówmy się tutaj 20 po. Dobra, zostawiam tą polanę za sobą. Ja się będę chciał głównie skupić na historii tych drzew i tej dziewczynki. Z tą dziewczynką też była dziwna sytuacja, bo ludzie twierdzą, że ona poszła do lasu. Wiecie, no to jest Cluj-Napoca, to jest jedno, chyba po Bukareszcie, największe miasto w Rumunii. Poszła sobie do lasu, czy może mieszkała nawet gdzieś tutaj w okolicy i się bawiła. Poszła do lasu i już z niego nie wróciła. Znaczy wróciła, ale po 5 latach. I wróciła zupełnie niezmieniona i w tych samych ciuchach, w których wyszła. Wcale bym się nie zdziwił, jakbym w pewnym momencie się spotkał z Kubą albo z Konradem, ponieważ no standardowo to jest jedna ścieżka odchodząca od polany
i w pewnym momencie one mogą zakręcać i spotykać się w jednym miejscu. Może znajdę jeszcze jakieś pokręcone drzewo. Tutaj na pewno jest jedno. Ich jest tutaj sporo. Pamiętajcie, że mimo to, że tutaj jest jasno, do lasów Blair również chodzili w dzień. I już nigdy z niego nie wyszli. Wiecie co? Im wchodzę głębiej, tym jakoś bardziej źle się czuję, ale to może dlatego myślałem, że ktoś tam łazi bez kitu. Ale to może dlatego. Dobra, Jakub, to jest las, gałęzie spadają. Może właśnie dlatego, że po pierwsze jesteśmy bardzo daleko od domu, po drugie jesteśmy w Rumunii, po trzecie w nawiedzonym lesie, a po czwarte jesteśmy w Transylwanii, co też robi swój klimat, no bo tutaj wiecie, jest ta cała legenda związana z Drakulą. Nie mam zielonego pojęcia, czy przed chwilą było to widać na kamerze, ale przed chwilą przebiegł. Mam nadzieję, że jeleń, bo przebiegło coś dużego, czworonożnego. I mam nadzieję, że to był jeleń, a nie zdziczały pies, albo wilk, albo coś takiego. Zegarek działa, telefon działa i mam zasięg nawet. Więc na tą chwilę żadnych anomalii związanych z niedziałającym sprzętem nie widzę. Mówiąc, że nic się nie wyłącza, a wszystko jest w porządku, nagle przestała mi działać, działać. Rozładowała mi się bateria w GoPro, mimo to, że miałem jeszcze jedną kreskę. Momentalnie, jak to mówiłem, jedna kreska znikła, a po jednej kresce od razu się wyłączył. Więc kręcę telefonem. Dobra. Jednak w aparacie tak tylko wygląda. Specjalnie wybrałem inną ścieżkę powrotu, znaczy wzdłuż tej mojej, która była tam, żeby nie iść tym samym, bo cały czas chciałbym spotkać te drzewa. Rzeczywiście one raz na jakiś czas się pojawiają, ale tak jakby są zagięte od góry, czy tam od połowy. A mi właśnie zależy, żeby znaleźć to skupisko tych drzew. Może któryś z chłopaków miał na tyle szczęścia i udało mu się to znaleźć. O, bo ja znajduję takie. Widzicie? Są zagięte od połowy tylko. Ale mój czas, znaczy no mój czas, nasz czas do spotkania powoli mija, więc idę na tą polankę. Tematem Hoia-Baciu swojego czasu interesowało się kilku naukowców. My też na chwilę odrzućmy legendy na bok i przyjrzyjmy się sprawie racjonalnie. Według jednej z teorii o istnieniu równoległej rzeczywistości, to właśnie w tym lesie łączy się ona z naszym światem. Występują tutaj zawirowania magnetyczne oraz podziemne żyły wodne. Właśnie to może mieć wpływ na humor i percepcję człowieka. Tu jest zaznaczone jedno miejsce pośrodku lasu, które jak wcześniej tłumaczyliśmy, że schizofrenicy dostają tam wizji. Nigdzie nie jest to opisane. I nie wiem jak wy, ale ja bym się tam przeszedł, zobaczył. co Daleko tam to jest? No jest kawałek. Możemy tam pójść i zobaczyć, który z nas będzie miał wizję. To jak będzie, to wszyscy jest będą schizofrenikiem. Dobra, chodźcie. Te wszystkie historie, które wam opowiadaliśmy, to nie ukrywam, mogą być po prostu legendami i prawdopodobnie tak jest. Natomiast z tym lasem wiąże się też jedna historia, która rzeczywiście miała miejsce, a mianowicie kilka lat temu jeden z takich turystów, że tak powiem, został tutaj porażony prądem o bardzo wysokim napięciu. 27 tysięcy V, mówi Konrad. I stanął w płomieniach. Normalnie była z niego ludzka pochodnia. Natomiast przez tą całą długość lasu są, słuchajcie, linie wysokiego napięcia. Więc możliwe, że on chciał wejść na taką linię wysokiego napięcia, na taki słup i po prostu go ten prąd zabił. A jeżeli nie, no to może nie wiem, szedł jak było mokro pod tą A linią. wiesz co mogło jeszcze mieć miejsce? Zabłądził w tym lesie. Już na tyle spanikowany Chciał wszedł wejść jak na najwyżej górę. na słup, żeby zobaczyć, gdzie jest jakieś wyjście. Tak, mogło tak być. No A to to- co by wchodził na słup? Tu może lecieć to UFO właśnie. Tak jakby konkretna osoba to zaznaczyła.
I może sobie zrobiła jaja, albo rzeczywiście tam No. coś się dzieje. Właśnie to mnie najbardziej ciekawi, że może ktoś nawet zrobił jakąś dekorację albo ukształtował teren dookoła, tak żeby właśnie magię miejsca To podbijać. jest po prostu pusty plac kolejny. Może. Ale może coś tam być. Zaczął padać deszcz. Coraz większa cisza. Coraz większy, można powiedzieć, głuchość. Nic nie słychać oprócz zwierzątek żyjących w tym lesie. I idziemy do przodu. Tutaj powinniśmy iść w głąb lasu. Chyba tu. No tak, czyli tu. Tam. No dobra, to tam. To wygląda jak taki trójkącik. Właśnie tutaj jakby zaczyna się ścieżka, jakiś trójkąt dookoła. Czyli to jest tam, Łukasz, na wprost. I zobacz, to jest... Może coś na drzewach jest pozaznaczone, wywieszone albo To coś. jest taki trójkąt. Ten las, który jest przed nami, zobaczcie, że te drzewa są coraz cieńsze i coraz bardziej wygięte. Jak spojrzysz tak do przodu, to już jest coraz mniej takich grubych, solidnych drzew i coraz... To wszystko jest takie pochylone. No, Tak. taki młody las jakby się zaczyna. Tutaj możemy zobaczyć trochę dziwne drzewo z takim purchlem. Zobaczcie. Ja wcześniej widziałem też podobne, właśnie jakby tu w ogóle jakby twarz była, widzisz? Oczy, Aha. nos i buzia. Zgadza się. Obserwator. Jakieś potworka. Coraz większa cisza. Właśnie gdzieś tylko samoloty słychać, ale co jakiś czas jak idziemy, to takie mam wrażenie, jakby ktoś szedł cały czas wokół z nami jakby. Jakby ktoś nas obserwował. Właśnie nic nie ma, jest tylko ten opis o tym, że dzieją się tam dziwne rzeczy, ale nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych opisów, nie ma nic. Jeśli byśmy byli po środku lasu i coś by się stało i telefon by przestał działać, to by nam nic więcej nie zostało jak i z tym Nowozelandczykiem, a mianowicie wejść na słup. I się spalić. I wiecie co? Tutaj odbija No właśnie jak odbija, to może spróbujmy tą drogą. O, ścieżka. no to idealnie. Bo musimy zakręcać powoli. Ty, a co tu tutaj leży, patrz. A. Nie kupa, liście tak upadły po prostu. Daleko jak czaszki to wyglądało. Że twoja wyobraźnia już naprawdę szaleje. A tutaj jest, no to nie jest ten trójkąt właśnie, Łukasz? Zobaczcie, w to uderzył piorun. No, To może pan, który był tutaj, a może to jest zaznaczone miejsce właśnie, które zostało, może ten Nowozelandczyk został trafiony przez piorun. czekaj. Też słyszałem wcześniej takie uderzenia. No jakby fajerwerki. Ale patrzcie, tu To jest stuka. chociaż nie jestem pewien co do tego pioruna, no ale uciekły ptaki. Ale tu jest konkretna dziura, patrzcie. Patrz, drzewa są połamane. Jedno, drugie. No teraz naprawdę wyobraźnia pracuje, bo nagle zaczęły spadać szyszki, odlatywać ptaki, dwa uderzenia pioruna. A jeszcze nie jesteśmy w trójkącie tak naprawdę. Nie? Możliwe, że już jesteśmy. No jest, Czyli w którą stronę jeszcze? no parę metrów w tę stronę. Według mnie to Ale jest tam. też nie jest Łukasz dokładny. Dobra, przejdźmy się jeszcze po tym terenie dookoła. Gdybym ja szedł tym lasem jak teraz i nie znał historii i tego co tutaj twierdzą, że było, to bym sobie szedł po prostu na spacer. A teraz jak idę, to mi się głowa cały czas obraca, wiesz, I cały czas No, pracuje zgadza się. wyobraźnia. i cały czas pracuje wyobraźnia. Tak, to jest taki kocioł, o, Właśnie, to może być to. taki lej jest, no. Zgadza się, to jest to, czego szukaliśmy. Podobno tutaj schizofrenicy mają wizję. Widzą rzeczy, których normalnie nikt nie widzi. Za nami wąwóz, czy to co by się zgadzało z mapami Wikimapi, a to tam to jest prawdopodobnie właśnie ten trójkąt. Chodźcie, Chodźmy podejdziemy. sprawdzić. Zobacz, tu jest trójkąt. I znowu jest w każdą inną stronę ścieżka. Znaczy trójkąt, no. To jest taka polanka. Widzisz? Raz, dwa, No 4 strony świata. 3, 4. Czyli zakładając, że to jest to miejsce, to tutaj schizofrenicy dostają wizji w tym lesie. Cokolwiek autor miał na myśli.
Bardzo interesującym tematem są wierzenia miejscowej ludności. Las od dawien dawna był przez nich uważany za nawiedzony i nikt raczej się tutaj nie zapuszczał. Jedynymi śmiałkami byli lokalni magicy, wiedźmi czy zielarki, jakkolwiek by ich nie nazwał. Udawali się do Hojabaciu w celu odprawiania magicznych rytuałów. Nic dziwnego nie spotkaliśmy, bo niczego nie szukaliśmy na siłę. Jest to podobno na tyle nawiedzony las, że jeżeli rzeczywiście mają tutaj miejsce niewyjaśnione zjawiska, to jakieś powinno nas spotkać. Może nie mieliśmy tego szczęścia, bo podeszliśmy do tematu sceptycznie i z zimną głową. Nie bagatelizujemy jednak Hojabaciu i nie możemy obalać mitu tego nawiedzonego lasu, bo kto wie, co tak naprawdę tam czyha. Może aby czegoś doznać, trzeba spędzić w nim więcej czasu, albo pokazać się w określonym miejscu o określonej godzinie.